a nowy CHR wita się z nami tak. Już na pierwszy rzut oka widać, że obecnego i nowego CHR-a dzieli przepaść stylistyczna, ale oba te samochody grają w tej samej wymiarowej lidze miejskich crossoverów. A do tego dzisiaj nieźle wyposażoną wersję Final Edition możesz kupić w podobnej cenie jak podstawową wersję nowej generacji. To który model wybrać? Na to pytanie razem z Mariuszem postaramy się dzisiaj znaleźć odpowiedź. A jeżeli interesują Was porównania szczegółowych wymiarów obecnego i nowego CHR-a, kliknijcie w link z filmem w opisie. Mario, zobacz, to jest nowoczesność. Niby kontynuacja poprzednika, ale ja tu widzę mnóstwo nowych rozwiązań. Kształt kokpitu, materiały użyte do wykonania tego wnętrza, pozycja za kierownicą, dość podobna do tej u Ciebie, ale można tu bardzo wiele płaszczyzn regulować. No i ta kierownica. Bardzo mięsista, fajna, mała przede wszystkim, także sprawia wrażenie takiej usportowionej. Duży centralny zegar. Robert, super, że ten nowy samochód Ci się tak bardzo podoba. Bardzo. Natomiast CHR Final Edition też jest niczego sobie. Bo zobacz, tutaj masz bardzo jasno pokazany prędkościomierz, masz bardzo czytelny obrotomierz i wskaźnik jazdy hybrydowej. I to jest coś, co ten samochód cały czas wyróżnia bardzo mocno, pomimo tego, że auto przechodzi właśnie rewolucyjne zmiany. Tak, rewolucja ewidentnie widoczna w kształtach we wnętrzu, ale wiesz co mi się podoba? Że zachowano te dobre jakościowo materiały w środku. Mamy tutaj zamsz, mamy tutaj miękkie plastiki. To mi się podoba. Ciężko konkurować z nowym samochodem, który jest jakieś, szybko licząc, 7 lat młodszy. CHR w ogóle od swojej premiery w 2016 roku był znany z tego, że jakość to był wyznacznik tego wnętrza, prawda? Wtedy ten samochód wyróżniał się na tle innych modeli Toyoty po prostu diametralnie. No i trochę to zostało, prawda? Bo to jest ta cecha, to jest ten element DNA tego auta. W tym samochodzie również znajdziesz cały czas bardzo świeży design, bardzo jakościowy design. To wszystko jest bardzo spójne. Mario, ale w tym samochodzie mam coś, czego Ty nie masz, czyli cyfrowe lusterko. Przełączam sobie w tryb kamery i proszę bardzo, Irek jak żywy w lusterku, a potem wracamy do tego klasycznego lustrzanego odbicia tylnej szyby. W ogóle podoba mi się sposób narysowania tego wnętrza. Ono jest narysowane na nowo. To nie jest jakaś tam wariacja Twojego kokpitu, tylko to jest na nowo narysowany kokpit z tymi elementami typu ambient light, które zmieniają swoje kolory. Przede wszystkim centralny wyświetlacz przede mną. To już nie są zegary analogowe, tak jak u Ciebie. To jest wyświetlacz HD, a może nawet bardzo HD. A przy tym zachowane elementy diamentu, to co było charakterystyczne w Twoim samochodzie. Pamiętaj, że CHR to była taka trochę rewolucja, jeśli chodzi o design w Toyocie. Bo to był pierwszy model, który był bardzo mocno spójny wewnętrznie. Mieliśmy ten charakterystyczny motyw rąbu lub diamentu. A ten diament mam także tutaj. Lubią. Oczywiście tak, ale zobacz, że w CHR-ze Final Edition masz te elementy tutaj na tym dachu, zobacz. No właśnie, ja na dachu tych elementów nie znajdę, bo ja w tym modelu, w nowym CHR-ze mam akurat szklany dach, to czego nigdy w poprzedniku nie było. I to jest, uważam, że fajne rozwiązanie, bo fajnie doświetla wnętrze tego samochodu. A tu się zgodzę. Trochę brakowało tego dachu panoramicznego w obecnej generacji. Specjalna konstrukcja szklanego dachu pozwoliła nam uniknąć montażu rolety, w związku z czym mamy nieco więcej miejsca nad głową, a sam szklany dach jest lżejszy. Kupując nowego CHR-a dostajecie w bonusie w standardzie pod maską najnowszą 5. generację hybrydy. Zaczynamy oczywiście od napędu 1.8 z mocą 140 koni mechanicznych. Natomiast gdybyś chciał wybrać wersję Final Edition,
to w podobnej cenie możesz mieć już auto z silnikiem dwulitrowym o mocy 184 koni. No zdecydowanie większa moc. Oj tak, i bardzo szybkie auto. Pytacie się nas, czy w nowym CHR-ze jest więcej miejsca i przestrzeni na tylnej kanapie. To zaraz z Mariuszem to sprawdzimy. Mariusz nie jest dryblasem, dlatego u mnie w drugim rzędzie miejsca na nogi w obecnym CHR-ze jest aż nadto, zobaczcie sami. Do tego mogę wsunąć stopy pod fotel kierowcy, a nad głową, przy wzroście 183 cm, nad głową mam jeszcze minimalny zapas przestrzeni. Mariusz już jest za kierownicą w nowym CHR-ze i zobaczcie, taki sam rozstaw osi w obu samochodach i tyle samo mniej więcej przestrzeni w drugim rzędzie siedzeń. Dla nóg podobna wartość, tak samo wsuniemy stopy pod przedni fotel kierowcy, a nad głową porównywalna, również minimalna ilość przestrzeni. Pytacie się mnie w internecie, czy w nowym CHR-ze też mamy wystające pod spodem kolanko układu wydechowego, jak chociażby w Corolli Cross. Tutaj nic nie wystaje. Tu wszystko jest pięknie zabudowane. I tego brakowało nam w poprzednim CHR-ze. Wreszcie mamy prosty wieszak na ubrania. Na poprzedniego CHR-a wylewały się gromy za umiejscowienie i konstrukcję klamki tylnych drzwi. Pola, pokażę wam zaraz, o co chodzi. Dlatego w nowym CHR-ze przemodelowano to rozwiązanie. Zapraszam cię, Polu. Brawo! Główna powierzchnia robocza szyb tylnych drzwi jest w obu modelach zbliżona. Ale w nowym CHR-ze dolna krawędź jest poprowadzona niżej i do tego pozbawiona podcięcia. W efekcie mamy tutaj jaśniej i przestronniej. Pytacie się mnie, czy konstrukcja foteli w obecnym i nowym CHR-ze jest inna, czy taka sama? Taka sama. Długości siedziska i oparcia są w obu autach identyczne. Dziś w salonach Toyoty możecie wybierać między dwiema generacjami CHR-a, tą bieżącą oraz nową wersją z totalnie zmienioną stylizacją. Oba samochody są w tej samej cenie praktycznie, ale CHR Final Edition ma lepsze wyposażenie, no i mocniejszy napęd hybrydowy. Czyli wybór należy do Was. Chcecie lansować się na mieście? Sięgnijcie po nowego CHR-a. Chcecie mieć mocniejszy napęd i lepsze wyposażenie? Cały czas bieżący jest fajnym pomysłem.